Dotarłem. A, fuck it. Udało nam się wczoraj dojechać do El Punto, ale na pewno uda nam się to już dzisiaj. Wczoraj nocowaliśmy w parku zamkniętym, więc byliśmy w miarę bezpieczni, a teraz jedziemy ciężarówką na cegłach, na pustakach. Niezbyt szybko, bo jednak pod górkę, ale za to do przodu. Jak to mówią, poco, pero adelante. Gajwera się bawi. Nagrywasz? Pierwszy przystanek na drodze. Teraz trzeba się tylko stąd wydostać. To może nie być takie proste. 20-kilovym plecakiem nie jest takie łatwe i sandała. I teraz jedną ręką. Widzisz, jak się poświęca człowiek? Gracias. Gracias. Dla nagrania wideo. Tak się poświęcenie. Buenos días. Idziemy teraz łapać drugiego stopa na ostatnie 5 km. Ale to zobaczcie sami, jak nam pójdzie. No i łapiemy kolejnego stopa na ostatnie 5 km. Wojtek już się zmęczył, wystawiając rękę. No nic nie jedzie. O No. nie, jedzie BMW. O, widziałeś? Widziałeś? Jest. Siadamy. Dało się złapać. Siadamy do BMeczki. Dawaj rzeczy do tyłu. Dotarłem na plażę do El Tunco. I już wiem, że wypożyczenie deski surfingowe będzie mnie kosztować 10 dolców. Ale jak tylko znajdziemy fajne miejsce, żeby zostawić rzeczy, to nie omieszkam sobie wypożyczyć jednej na cały dzień. Patrzcie teraz, jak wygląda plaża. Ja jestem zadowolony. Piękne fale, cudowne słońce. Wiem, że na pewno będę zadowolony z surfowania tutaj. A teraz coś do zjedzenia, czyli to, co nam zostało. Tortilliki z fasolą. Wiem, że moje filmy są z opóźnieniem, ale chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Jestem w Salwadorze, na plaży, gorąco. Wesołych świąt! Hu, 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 hu. Dalej jestem w El Tunco. Poznaliśmy lokalną dziewczynę z Wojtkiem i zatrzymaliśmy się u niej na prawie tydzień. Także jest bardzo sympatycznie, a w międzyczasie pomagamy jej ogarnąć, bo prowadzi tutaj hostel. Pomagamy jej ogarnąć, jak trzeba jakieś rzeczy, akurat teraz jest malowanie. Wojtek głównie maluje. Powoli u nas już jest tradycją, że zamiast 2 dni w danym miejscu, tak jak planujemy, zostajemy tych dni 5. Ponieważ zdarzyło się to już tak kilkukrotnie i nie przeszkadza mi to zupełnie. Bardzo dobrze, że nie śpieszymy się z podróżą i możemy pokorzystać ze spokojem z pogody, bardzo ciepłego oceanu, ze wspaniałych zachodów słońca, a wczoraj także z deszczu meteorytów. Kolejny dzień, kolejne przygody. Tym razem z Wojtkiem wybraliśmy się na wulkan Santa Ana. Idę do góry, spinaczka na różnica wysokości jest 500 metrów, ponad troszeczkę.
długość szlaku około 3 km, więc trochę mniej niż się spodziewałem. Ponieważ sprawdzając na mapie widziałem różnicę w wysokości 1600 metrów i prawie 18 km, ale okazuje się, że autobus podjeżdża pod samą górę. Nie ma najmniejszego problemu, więc za chwilę będą piękne widoczki i w końcu szczyt wulkanu po raz pierwszy podczas tej podróży. Sama wycieczka kosztuje 6. Tam jest punkcik, gdzie się kupuje bilety. $1 się też płaci za bezpieczeństwo, czyli za policjantów, za, można powiedzieć, przewodników. My mamy już takie wejścióweczki, więc nie musimy tego płacić. Dostaliśmy je od naszego hosta. A few moments later. Dotarłem! Jestem na górze. Tak wygląda krater. W środku. Zobaczycie go zaraz, bo idę tam, gdzie są ludzie, żeby mogę pokazać. Teraz patrzcie, jaki jest widok dookoła. Wow, ja już to widzę. Wy jeszcze nie. Dobra, nie będę się nad wami znęcał, patrzcie. To jest jeden z tych wulkanów, w którego jeziorze nie można za bardzo pływać, bo jest zbyt gorące. A ostatni raz duża erupcja miała miejsce w 2005 roku, kiedy skały były wyrzucane z tego oto wulkanu, tutaj z Santa Any, na 1,5 kilometra. Lawa podobno płynęła momentami na odległość 11 km i wszystkie wioski, które tu są dookoła, były zalane. Ludzie musieli zostawiać wszystko za sobą, żeby ujść z życiem, a i tak 2 osoby poniosły śmierć, a kilka poważne obrażenia. Więc to nie są przelewki z tym wulkanem. Jest to dodatkowo jeden z najaktywniejszych wulkanów w tej części świata. Siemaneczko, siemaneczko. No i wróciliśmy do El Tunco. Jestem w miejscu już wam znanym, czyli w guest house'ie, w którym się zatrzymujemy razem z Wojtkiem. Trochę jestem uwalony, tak wiem, a to wszystko dlatego, że nosiłem cement. Dlatego, że robimy nowy podjazd. I tutaj robi się cement zupełnie inaczej. Ponieważ robimy nowy podjazd, to musimy to zrobić w miarę blisko podjazda, że nie mamy moździerza, no to robi się wszystko ręcznie. Mamy ziomka, który wie co robi, więc pozwoliliśmy mu zrobić tą robotę za nas, czyli mieszanie cementu. Patrzcie na to. Jak domowym sposobem i bez narzędzia, w zasadzie to tylko z łopatą, można położyć nowy podjazd. I nikt mi teraz nie wmówi, że się nie da. Chcieliśmy zaprezentować siostrom, które prowadzą ten hostel, jak wyglądają święta w Polsce. Dlatego szarpnęliśmy się na to, żeby zrobić pierogi. A teraz tradycyjne polskie jedzonko na święta, czyli rybeczka. Oczywiście mamy dostęp do rybki, ale jest to rybka lokalna, a my chcieliśmy mieć coś polskiego, czyli paprykarz szczeciński. Skromnie, bo jesteśmy podróżnikami, a nie turystami, dlatego kromeczka, rybka i jak to mówią, smacznego. Nasz czas w Salwadorze dobiega końca, zwłaszcza w El Tunco. Po całych 14 dniach czas ruszyć dalej. Tym razem lecimy do Nikaragui, do Leonu. Lecimy tym autobusikiem z kwestii bezpieczeństwa, bo w Hondurasie niestety jest teraz trochę niestabilnie. Jest godzina policyjna od 18 do 6 rano, dlatego nie ryzykujemy zatrzymania przez wojsko i jedziemy bezpieczną drogą, czyli busem. Siemaneczko, udało się dotrzeć do Nikaragui wczoraj wieczorem. Czekaliśmy prawie 1,5 godziny na naszego hosta. W zasadzie hostkę, bo ciężko było się z nią troszeczkę porozumieć. Nie rozmawia niestety po angielsku, ale okazało się, że pracuje w tej samej firmie przewozowej, z której my korzystaliśmy, dlatego wiedziała dokładnie, gdzie jesteśmy i za ile będziemy. Nie zmienia to faktu jednak, że ona była poza miastem, dlatego musieliśmy tyle czekać na nią. A teraz chciałem wam zaprezentować katedrę de la Asunción, Bazylikę de la Asunción w Leonie. Podobno
Jedna z najpopularniejszych budowli tutaj. Całkiem ciekawe wygląda. Gołębi jest jak na krakowskim rynku, co nie do końca mi pasuje, bo nie przepadam za nimi. Sama Nikaragua nie jest dużym krajem. Ma lekko ponad 6 milionów mieszkańców. Ponad 40 wulkanów, z czego najwyższy ma 1700 metrów z hakiem. Na pewno będziemy próbować na kilka z nich wejść i tym razem to nie są puste słowa. Będziemy też próbować Workawaya, który udało mi się załatwić na Crater Lake'u. Jutro mamy rozmowę na Skype'ie, żeby ustalić co i jak dokładnie. Chcą zobaczyć, kim my jesteśmy, co samo prezentujemy. I jak się uda, to spędzimy kilka dni w okolicach Granady. A teraz idziemy sobie połazić ulicami Leonu. W Nikaragui waluta, której się tutaj używa, to Cordoba, ponieważ z Hiszpanii Cordoba właśnie przyjechał tutaj i zapoczątkował Granadę i Leon. Skusililiśmy się na jedzonko, które kosztuje 40 Cordob. Dostaje się taki talerzyk z tortilką, mięsko, sałateczka, platanoski, które ja akurat lubię. $1.30. Tak jest, $1.30. Do tego ja sobie wziąłem jeszcze soczek i zapłaciłem za to wszystko 50, czyli $1.70. Smacznego. Opuszczamy Leon, idziemy z buta na wylotówkę, 3 km do przejścia i jak się okazuje, można tu doświadczyć też lokalnego życia, ponieważ w tej części miasta turyści się nie zapuszczają. Dlatego można zobaczyć, jak to wygląda na co dzień. Pierwszy stop w Nikaragui złapany. Co prawda 10 minut oczekiwania, ale wiecie co, wymagać cudów nie można. Dzisiaj mamy do przejechania w ogóle tylko 12 km, bo wybraliśmy sobie dość bliski cel. Dlatego bez stresu, godzina 10:45 i 11 km hajku na wulkan, tak jak obiecałem. Nie poddajemy się. Idziemy, jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, no prawie. Nie, no więcej. No w sumie więcej, mam rację. 11 km zostało nam 4,6, ale teraz się zaczyna naprawdę pod górkę. Zresztą patrzcie, jaki jestem mokry. Dotarliśmy na kemping, tam są 2 namioty już. Tutaj Wojtuś się rozkłada. Ja też już się miałem rozkładać i patrzę, no idzie jakiś ziomek, sobie myślę, kurde, co jest? Po co? Dlaczego o tej godzinie? Ale widzę, że niesie lodówkę. Taką wiecie, podróżną, przenośną. I myślę, no kurde, coś będzie sprzedawał. Ziomek podchodzi i mówi, że chłopaki, chcecie browarki? Ja mówię, no kurde. Nie to, że wody mamy mało, bo zostało nam około 700 ml na osobę. W porywach do litra. A tutaj zimniutki browareczek, więc no nie mogliśmy nie skorzystać. Także wasze zdróweczko. My idziemy spać i na wschód słońca wstajemy przed godziną 4. Słoneczko miało wstać o 5:30, wstało z opóźnieniem 40-minutowym, ale wstało i to się liczy. Jest tu dość stromo, ale idę tutaj na samą krawędź, żeby wam pokazać, jak wygląda wulkan w środku krateru. Turku, uważaj tam. Pełno pary, ale tutaj widać na przykład piękną krawędź, proszę bardzo. Wcześniej było widać lawę, teraz jej za bardzo nie widać niestety. A dźwięk wulkanu jest prawie taki jak silnika odrzutowego. Udało nam się załatwić Workawaya, więc będziemy się chillować przez 2 tygodnie nad brzegiem pięknego jeziora. Jestem już w tym miejscu, czyli El Paradiso, ponad tydzień. Ale
jest o tyle fajne to miejsce, że nie miałem czasu po prostu wziąć kamerę do ręki, żeby to nagrać i pokazać wam, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy recepcję. Pokażę wam, gdzie się pije kawkę rano. Tutaj się bierze kawusie i z takim widoczkiem się ją pije. Tutaj mamy stół do bilardu i loża do chilloutu z widoczkiem na jeziorko. No ale co? Trzeba pokazać wam najważniejsze, czyli samo jeziorko, no i bar na dole z restauracją, gdzie można sobie coś dobrego zjeść. To jest też jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu, czyli gry i zabawy. Here and reverse to her. Yeah. So 6-2. Tutaj mamy bar, gdzie można sobie zrobić bardzo dobre smoothie. W ogóle wam nie powiedziałem. Mamy bardzo dobrą deal tutaj z Wojtkiem, bo mamy nocleg, mamy 3 posiłki dziennie, a oprócz tego mamy jeszcze budżet do wykorzystania na barze, w restauracji, na drineczki, jakieś jedzenie, które byśmy chcieli. Tak wygląda bar. I tak się pracuje. Rano witam gości, pokazuję im, co się dzieje, z czego mogą korzystać, bo są kajaki, są leżaki, są też dętki pompowane, na których się pływa. A wieczorkiem zbieram ludzi, którzy przybyli tego dnia do hostelu, daję im darmowe drinki na powitanie i bawię się z nimi przez resztę nocy na koszt firmy, że tak powiem. Patrzcie. Siemaneczko. Jestem aktualnie w Granadzie. Mieliśmy tutaj zostać przez tydzień, zostajemy 8 dni i się okazało, że jeszcze 2 dni dłużej będę. Mieliśmy wtorek wyjechać, a będziemy wyjeżdżać w piątek. Pyszny soczek. Tak można przyjmować witaminy. Wygląda tak, że mieliśmy tutaj zostawać tydzień, ale udało się ogarnąć workawaya nad laguną, jak widzieliście już wcześniej. Później zamówiłem sobie w końcu filtr do wody do Kostaryki, do Ani, do znajomej mojej mamy. No i sytuacja jest taka, że filtr dotrze dopiero 26. Dlatego musieliśmy zostać tutaj trochę dłużej, żeby nie wywężać gościnności w Kostaryce. Zwłaszcza, że Kostaryka drogie państwo, no a jak wiadomo, ja podróżuję na dość niskim budżecie. Staram się trzymać bliżej $5 na dzień i jest to dość często możliwe, zwłaszcza, że Nicaragua jest naprawdę tanim krajem. Więc plan się trochę zmienił, zostajemy tutaj miesiąc i uderzamy na Omotepę. Jednak się uda na jedną noc, a później bezpośrednio do Kostaryki. Także zapraszam na wyprawę na wyspy Nikaragui. Puściliśmy Omotepę, byliśmy jeden dzień, jedną noc i wystarczy. Próbujemy łapać stopa, nie idzie nam, zmieniamy miejsce, bo nic się nie zatrzymuje, a jest dużo tirów. I w sumie powiem wam, że my to dawno tirem nie jechaliśmy z Wojtkiem. Ten chyba nie. Jedziemy do granicy 20 km i dzisiaj już będziemy w Kostaryce.
A czy Kostaryka jest ładna i czy faktycznie droga? Oglądajcie mnie dalej. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Napisz również w komentarzu, co Ci się podobało, ewentualnie jakie masz pytania. Pamiętaj też, aby podzielić się tym filmem ze znajomymi. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nade mną jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Czekają ludzie i stamtąd się rusza dalej. Idź mi stąd.